Jeden zegarek kosztuje prawie 10 tysięcy złotych, a ten drugi momentami robi kilka rzeczy po prostu lepiej. Im dłużej ich używałem, tym bardziej zacząłem się zastanawiać, czy seria Fenix w ogóle ma jeszcze sens. Bo to nie jest już pojedynek premium kontra budżet. To jest pojedynek dwóch kompletnie różnych filozofii sportowego smartwatcha i jeden z nich naprawdę mnie zaskoczył. Cześć, tu Marek, Desor w biegu. Jakiś czas temu testowałem zarówno Fenix 8 Pro Micro LED, jak i Forerunner 970 praktycznie wszędzie. Bieganie, stadion, siłownia, rower, codzienne używanie i dzisiaj bez marketingu, taki bez gadania o specyfikacji, tylko realny pojedynek. Segment o co w tym wszystkim chodzi. Najciekawsze jest to, że oba zegarki teoretycznie są dla innych ludzi. Fenix 8 Pro to technologiczny potwór. Micro LED, LTE, satelita, tytan, outdoor, premium, po prostu wszystko. A Forerunner 970 wygląda jak sprzęt dla biegacza. Jest lżejszy, bardziej sportowy, mniej efektowny, tylko że później zaczynasz z nim żyć. I nagle okazuje się, że teoria kompletnie rozjeżdża się z praktyką. No to lecimy. Runda pierwsza. Design i pierwsze wrażenie. Fenix 8 Pro robi naprawdę efekt wow. Od pierwszych sekund. Ekran micro LED po prostu turbo. To jest zegarek, który wygląda po prostu jak sprzęt z przyszłości. Tytan, szafir, gruba koperta, wielki ekran i ten naprawdę premium feeling. Problem pojawia się później, bo po kilku godzinach zaczynasz odczuwać wagę. Forerunner 970 jest po prostu wygodniejszy. Nie wygląda aż tak spektakularnie, ale jest lżejszy, mniej agresywny. Bardziej sportowy i to jest trochę jak porównanie SUV-a do bardzo sportowego auta. Oba są świetne, ale dają kompletnie różne doświadczenia. Powiem więcej, Fenix wygląda tak, jakby mógł sterować satelitą. I chyba nawet może. Runda druga. Komfort. I tutaj zaczyna się pierwszy problem Fenixa. Bo o ile na początku ten ciężar daje poczucie premium, po kilku treningach zaczynasz doceniać coś mniej sexy, czyli po prostu wygodę. Forerunner 970 praktycznie znika na ręce. Na stadionie, na interwałach, podczas snu i to jest jedna z tych rzeczy, których nie widać w specyfikacji. Ale czuć codziennie. A za chwilę największy szok całego testu. Runda trzecia. Ekran i czytelność. Micro LED w Fenixie wygląda absurdalnie dobrze. Serio. W pełnym słońcu ten ekran wygląda momentami jak wydruk. 4500 nitów robi robotę, ale oba zegarki mają podobny software i bardzo podobna czytelność danych treningowych. Wszystkie wykresy, animacje, układ informacji podczas biegu dużo szybciej wyłapujesz to, co się naprawdę dzieje. Oba zegarki są tutaj rewelacyjne. Ale mimo wszystko z uwagi na jakość ekranu runda jest dla Fenixa. Runda czwarta, czyli system i szybkość. I tutaj byłem naprawdę zaskoczony. Momentami Forerunner 970 działa szybciej. Animacje są bardzo podobne, ale przejścia czasami są szybsze. Fenix nadal jest szybszy, ale bardziej przypomina komputer terenowy. A Forerunner jakby ktoś wziął sportowego smartwatcha i wyciął z niego wszystko, co zbędne. Czyli tutaj można powiedzieć, że rundę wygrywa Forerunner 970. Runda piąta. Sport i GPS. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo oba zegarki są piekielnie dokładne. Testowałem je razem ze Stridem na stadionie, w mieście, w lesie i różnice często bywały minimalne. Ale największe wow zrobił na mnie stadion. Wbiegam na tor i zarówno Fenix, jak i Forerunner wykrywają stadion. Pytają, po którym torze biegnę i nagle ślad wygląda perfekcyjnie. To dla ludzi trenujących regularnie jest bardzo istotne i muszę przyznać, że tutaj mamy remis. Ok, runda szósta. Tętno i sensory. I tutaj oba zegarki ponownie naprawdę są bardzo mocne. Kadencja, balans, długość kroku, tętno. W wielu treningach wyniki są praktycznie porównywalne. Ale jest jedna różnica. Fenix sprawia wrażenie bardziej kompletnego laboratorium outdoorowego, a Forerunner bardziej skupia się na sporcie i szybkości analizy. Animacje, wykresy tętna, kadencja VO2 Max, tu i tu działa bardzo fajnie. Muszę powiedzieć, znowu mamy remis. Runda siódma i bateria. Tutaj wracamy do brutalnej rzeczywistości, bo micro LED wygląda kosmicznie, ale fizyki nie oszukasz. Forerunner przy swoim rozmiarze i wadze momentami wypada po prostu zdecydowanie lepiej. I znowu pojawia się pytanie, czy potrzebujesz wszystkiego? Potrzebujesz najlepszego możliwego outdoorowego smartwatcha, czy najlepszego sportowego narzędzia? Tutaj jeżeli chodzi o baterię, zdecydowanie Forerunner wygrywa, bo micro LED ciągnie naprawdę bardzo, bardzo dużo energii. A przecież nie po to kupujemy zegarki z ładnym wyświetlaczem, by był on wyłączony. Ja zawsze stosuję Always Ona, więc wygrywa Forerunner. Jeżeli chodzi o baterię, no to tak, jeżeli porównamy micro LEDa z Forerunnerem 970, to micro LED odpada. Jeżeli jednak weźmiemy AMOLEDa, to wtedy
wynik przechyla się już na stronę Fenixa. Na pewno dłużej działa, szczególnie w trybach oszczędzania energii. Dłuższe ultratrasy, dłuższe treningi, około 47 godzin aktywności, podczas gdy Forerunner zapewni nam 26, więc w trybie oszczędnościowym i AMOLED, a nie MicroLED, to Fenix tutaj przeważa. Runda 8. Smart funkcje. Tutaj rozmowy, łączność satelitarna. No i Fenix pokazuje, dlaczego kosztuje tyle pieniędzy. Bo to już momentami przestaje być zegarek. To bardziej centrum dowodzenia na nadgarstku. Forerunner jest bardziej minimalistyczny i szczerze, dla wielu ludzi to może być zaleta. Ja mam wrażenie, że za chwilę Fenix będzie zamawiał mi kawę. Więc jeżeli nie potrzebujesz satelity, to może Forerunner będzie wystarczający. Ale runda jest związana ze smart funkcjami, więc tutaj wygrywa Fenix. Runda 9. Aplikacje i dane. Garmin Connect robi świetną robotę, ale tutaj bardziej chodzi o to, jak oba zegarki prezentują dane. I znowu, Forerunner jest trochę bardziej przejrzysty, bardziej sportowy. Fenix daje więcej, ale czasami więcej nie znaczy lepiej, więc runda dla Forerunnera. Runda 10. Największe różnice. I finalnie dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Te zegarki nie konkurują specyfikacją, one konkurują filozofią. Fenix 8 Pro jest to zegarek premium, outdoorowy, technologia, funkcje, efekt wow. Forerunner 970 jest to sport, szybkość, wygoda, praktyczność taka w codziennym użytkowaniu. I właśnie dlatego ten wybór jest tak trudny. Runda 11, czyli coś, o czym też powinienem powiedzieć. Fenix wygląda według mnie ładniej, lepiej się prezentuje na ręku, szczególnie, że łatwo jest zmienić paski, dobrać je, również spoko wygląda z garniturem. Jednak jest mały problem, jego rozmiar. Wersja z LTE satelitarna jest po prostu ogromna, nie mieści mi się pod mankiet. Forerunner jest bardziej sportowy, ale jest bardziej cienki i pod mankiet wejdzie. Więc tutaj pytanie, co potrzebujecie? Ja wybieram tutaj Fenixa i akceptuję to, że będzie mi wystawał na ręce spod koszuli. Jak już mówię o Fenix 8 Pro MicroLED, można pokusić się również o porównanie do Fenixa 8, który ma AMOLEDa, dzięki czemu bateria dłużej trzyma i występuje w 3 rozmiarach. Te 3 rozmiary pozwalają na to, żeby łatwiej dopasować sobie go do naszego nadgarstka, czy mamy większą, czy mniejszą rękę, a do tego zmienność pasków w Fenixie jest zdecydowanie prostsza aniżeli w Forerunnerze. Tutaj, jeżeli chodzi o wygląd, to wygrywa Fenix, bo nawet w przypadku MicroLEDa ta zmiana pasków, dopasowania go do konkretnego dnia, konkretnego stylu naszego ubrania zdecydowanie wygrywa z Forerunnerem. Teraz trochę o wspólnych funkcjach. Profil biegowy i metryki treningowe. To tak, bardzo zaawansowane profile biegu z danymi takimi jak tempo, dystans, kadencja, tętno, VO2 Max, dynamika biegu, tempo docelowe, dual band GNSS, precyzyjny GPS śladu, mapy nawigacja, możliwość programowania treningów i planów treningowych w Garmin Connect, Garmin Coach i gotowe plany treningowe, do tego powiadomienia o tempie, kadencji podczas biegu. W praktyce oba zegarki oferują pełne narzędzia do biegania i planowania treningów. Tak dla pro, jak i amatora wszyscy będą zadowoleni, więc tutaj zdecydowany remis. Zaawansowane wskaźniki biegowe. Kto ma przewagę? Forerunner 970 i jego przewaga w metrykach treningowych, bo tak, mamy nowe wskaźniki dostępne od razu. Running Tolerance, jak Twój organizm znosi obciążenia biegowe i Impact Load Factor. Szacowanie mechanicznego obciążenia, Running Economy i Step Speed Loss. Niektóre z nich wymagają dodatkowego czujnika, a co więcej, w Fenixie 8 również się to może pojawić z kolejną aktualizacją. Lub na chwilę wyświetlenia już to nawet jest. I te metryki są ukierunkowane bezpośrednio na optymalizację treningu biegowego i unikania takiego wczesnego przeciążenia. 970 dostaje wcześniej różne takie funkcje typowo biegowe, a Fenix 8 czasami dłużej czeka na aktualizację, bo 970 jest właśnie takim polem treningowym dla Garmina, jeżeli chodzi o bieganie. Trening, wskazówki i wygoda. Forerunner 970 i jego wygląd i to jak działa, metryki biegowe są z założenia zaprojektowane z myślą o biegaczach, czyli mogą być trochę bardziej czytelne w trakcie treningu. Do tego zegarek jest lżejszy, niewyczuwalny na nadgarstku podczas długich biegów. Jasny AMOLED pod słońce jest ok, MicroLED wygląda lepiej, ale tutaj ta bateria.
Fenix 8 natomiast ma te same podstawowe metryki biegowe co 970, ale jest trochę bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o narzędzia outdoorowe, na przykład Climb Pro, zarządzanie trasami terenowymi, coś co jest przydatne w trail runningu. I jeszcze tak skrótowo, który wybrać? Wybierz Garmin Forerunner 970, jeżeli Twoim głównym sportem jest bieganie i treningi szybkościowe. Chcesz najwięcej zaawansowanych wskaźników treningowych na starcie. Do tego komfort i lekkość są priorytetem. Wybierz Garmina Fenix 8 AMOLED, jeżeli chcesz bardzo długiego GPS trackingu, takie ultra, trail, liczy się wytrzymałość, wodoodporność i wszechstronność multisportowa. Do tego jak planujesz aktywności takie poza bieganiem, trekking, narty, triatlon z jednym zegarkiem, to Fenix AMOLED będzie bardzo dobry. A jeżeli do tego wszystkiego chcesz mieć piękny ekran, kosztem baterii wybierz Fenix 8 Pro Micro LED. I teraz taka moja mała prośba do Was. Jeżeli lubicie tego typu filmy, dajcie mi o tym znać w postaci subskrypcji, polubienia, komentarza. Albo wszystkie trzy, albo jedno z tych trzech, to pozwala mi rozwijać kanał. Przyszedł czas na finalny werdykt. I teraz najważniejsze. Który wygrał? Jeśli oceniam technologię, możliwości, efekt wow, Fenix 8 Pro Micro LED jest po prostu absolutnie pierwszym wyborem. To jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowany zegarek Garmina, jaki kiedykolwiek powstał. Ale jeżeli patrzę na realne, takie codzienne użytkowanie, sport, wygodę, szybkość, praktyczność, to Forerunner 970 częściej sprawiał, że po prostu chciałem go założyć. I właśnie dlatego to może być najbardziej niewygodny problem dla serii Fenix od wielu lat. Finalny werdykt będę musiał pozostawić Wam, bo tak naprawdę musicie zdecydować, po co Wam jest zegarek i tym kluczem dobrać, czy idziecie w Fenixa, czy w Forerunnera. Dajcie znać w komentarzach, którego byście wybrali. Technologicznego potwora, czy bardziej sportowego, lekkiego? Które podejście jest dla Was, co do Was przemawia? I który Garmin dzisiaj według Was ma najwięcej sensu i jest najlepszym zegarkiem sportowym?